Czy wiecie, jak najlepiej ćwiczyć mówienie, kiedy uczymy się obcego języka? Oczywiście trzeba po prostu mówić. Jest to bardzo trudne, kiedy uczymy się języka samemu. Sama dobrze o tym wiem. Dlatego zawsze dobrze znaleźć sobie jakiegoś partnera, partnerkę do wymiany językowej albo jakieś lekcje z tego języka, żeby móc ćwiczyć mówienie. Czasem tak jest, że dużo rozumiemy, potrafimy czytać, znamy gramatykę, potrafimy już robić wszystko, ale jednak nie ćwiczyliśmy nigdy mówienia. I kiedy czegoś słuchamy albo kiedy robimy jakieś ćwiczenia, wydaje nam się, że możemy to też powiedzieć. Jednak w praktyce wygląda to troszkę inaczej i kiedy przechodzi do tej praktyki, to niestety się o tym boleśnie dowiadujemy. Dlatego pomyślałam, że w dzisiejszym filmiku trochę Wam z tym pomogę i będziemy ze sobą rozmawiać. Ja będę zadawać Wam pytania, a Wy w tym czasie będziecie odpowiadać. Kiedyś już nagrałam podobny filmik, więc wstawiam go Wam tutaj. W poprzednim filmiku, który nagrałam, te pytania były dosyć łatwe. Tym razem będzie to trochę trudniejsze, bo to nie będzie tylko normalne ćwiczenie konwersacji, ale poćwiczymy też przy okazji tryb warunkowy. A o tym, co to jest tryb warunkowy, zaraz powiem, więc spokojnie wszystko sobie wyjaśnimy najpierw w teorii, a potem przejdziemy do praktyki. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Tryb warunkowy to coś takiego, co pozwala nam na mówienie o nierealnych sytuacjach. Na przykład, gdybym miała dużo pieniędzy, pojechałabym do Australii. Bilety do Australii bardzo drogie, nie mam dużo pieniędzy, ale gdybym miała dużo pieniędzy, pojechałabym do Australii. Konstrukcja po polsku może wydawać się trochę skomplikowana, ale wcale taka nie jest. Zaczynamy od słowa gdyby i dodajemy do tego słowa odpowiednie końcówki. Na przykład ja gdybym, ty gdybyś, on, ona, ono gdyby, my gdybyśmy, wy gdybyście i oni, one gdyby. Potem dodajemy do tego czasownik w czasie przeszłym w formie on, ona albo oni, one. To zależy, o kim mówimy. Na przykład ja jestem kobietą i jestem jedna. Dlatego powiedziałam gdybym miała. Forma żeńska, tak samo jak ona. Ale gdybym mówiła o sobie i moich koleżankach, czyli kobiety w liczbie mnogiej, my, kobiety, powiedziałabym, gdybyśmy miały dużo pieniędzy. Dlatego miał to będzie on, który jest jeden, a miała to ona, która jest jedna. Ewentualnie miało, jeśli to rodzaj nijaki. Gdyby to dziecko miało dobre oceny, mogłoby pojechać na wakacje. Natomiast my, albo wy, albo oni, one, jeśli to jest rodzaj męski, to taka forma jak oni, a jeśli to rodzaj żeński, to forma one. W drugiej części zdania z kolei dodajemy tryb przypuszczający. Tryb przypuszczający, czyli podobna forma. Najpierw czas przeszły, on, ona, albo oni, one, a potem końcówka, którą już znacie, bym, byś, by, byśmy, byście, by. Na przykład ja pojechałabym do Australii. Gdybyście mieli więcej czasu, moglibyście nas odwiedzić. Może zobaczmy inne zdania tylko dla przykładu. Gdybyśmy wiedzieli, że nie lubisz Tomka, nie zaprosilibyśmy go na imprezę. Gdybyś był bardziej asertywny, potrafiłbyś powiedzieć nie. Gdybyście wcześniej zaplanowali podróż, nie mielibyście teraz problemów. Gdyby moja przyjaciółka chciała pożyczyć samochód,
Pożyczyłabym. Może zastanawiasz się teraz, gdzie tu wszędzie praktyka dla Ciebie, ale spokojnie, już nadchodzi. To była część teoretyczna. Mam nadzieję, że już rozumiecie, jak budować te konstrukcje. Teraz przejdziemy do praktyki. Ja będę zaczynać zdanie, a Ty musisz je dokończyć. Gdybym dostała teraz 1 000 000 złotych, to ja odpowiem za siebie. Gdybym dostała teraz 1 000 000 złotych, myślę, że zainwestowałabym w nieruchomości. Chociaż nie wiem, czy 1 000 000 złotych by na to wystarczył, patrząc na dzisiejsze ceny. Okej, następne zdanie to gdybym mówiła płynnie po polsku, ja już mówię płynnie, wydaje mi się, że płynnie po polsku, więc może zmienię ten język dla siebie, ale gdybym mówiła płynnie po niemiecku, byłabym z siebie bardzo dumna. Gdyby nie było internetu, gdyby nie było internetu, nie mogłabym pracować w ten sposób, w jaki pracuję. To znaczy, nie mogłabym filmików i podcastów na pewno. Gdybym miała cały wolny miesiąc, gdybym miała cały wolny miesiąc, myślę, że poświęciłabym go na pracę i na zrealizowanie wielu projektów profesjonalnych, na które w tej chwili nie mam czasu. Gdybym mogła przenieść się w czasie. Gdybym mogła przenieść się w czasie, chyba przeniosłabym się do przyszłości, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. Gdybym nie musiała spać, gdybym nie musiała spać, uczyłabym się więcej języków obcych. Okej, teraz trochę trudniejsze zadanie. Tym razem będę zadawać pytanie, a Ty musisz odpowiedzieć. Skonstruować całą odpowiedź. Gdzie byś poleciała, gdybyś dostała darmowy bilet na każdy lot? Ja myślę, że poleciałabym... bardzo trudne pytanie. Może do Stanów Zjednoczonych, albo do Australii, albo do Ameryki Południowej. Ale patrząc na ceny, chyba jednak może do Australii. To bardzo trudne pytanie. Jak wyglądałby Twój dom, gdybyś mogła wybudować dom, jaki tylko chcesz?
Gdybym mogła wybudować dom, jaki tylko chcę, na pewno byłby on gdzieś położony blisko natury, a jego styl byłby połączeniem nowoczesności z tradycją. Miałby na pewno bardzo duże okna. Jaką miałabyś pracę, gdybyś mogła robić co tylko chcesz? Gdybym mogła robić co tylko chcę, nagrywałabym tylko filmiki na YouTubie i nagrywałabym tylko podcasty. A żeby mi w tym pomóc, możecie oglądać te filmiki, oglądać też reklamy i może zobaczyć, czy podoba Wam się Patreon, którego możecie wypróbować przez 7 dni za darmo. Mam nadzieję, że to ćwiczenie Wam się podobało, że mogliście odpowiedzieć na te wszystkie pytania i dokończyć te wszystkie zdania. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Może też odpowiedzcie na te pytania w komentarzach, jeśli macie taką ochotę, jeśli chcecie poćwiczyć trochę pisanie. Bardzo chętnie przeczytam Wasze odpowiedzi. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli macie ochotę też na dodatkowe materiały na ten temat, to zapraszam Was na mojego Patreona i dziękuję przy okazji z całego serca wszystkim moim patronom, którzy mnie i mój projekt już wspierają. Jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe z Waszej strony. Bardzo Wam za to dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że był dla Was użyteczny i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!